Staram się zawsze na szkoleniach uczyć myślenia terapeutycznego. Moim głównym celem jest, żeby oni wyszli z sali ze znakiem zapytania i spróbować przynajmniej przez chwilę na czas szkolenia spojrzeć się na ludzkie ciało, na powięź z perspektywy modelu FDM. GFDMO. Układ powięziowy to fascynujący system, który łączy każdy mięsień, nerw i narząd w naszym ciele. Organizacja GFDMO powstała po to, aby dać terapeutom klucz do zrozumienia tej skomplikowanej anatomii. Szkolenia, które prowadzimy, to znacznie więcej niż nauka chwytów. To zaawansowany program edukacyjny, który buduje mistrzowski warsztat i pewność siebie w gabinecie. W GFDMO uczymy precyzyjnego mapowania dystorsji i bezbłędnej nawigacji po ludzkim ciele, co bezpośrednio przekłada się na spektakularne wyniki terapeutyczne. Czym szkolenia GFDMO wyróżniają się na tle innych szkoleń terapeutycznych? Myślę, że wyróżniają się tym, że ciągle się rozwijają. Każde kolejne szkolenie jest czymś nowym, nie całkowicie nowym, ale zawsze jest w tych szkoleniach rozwój. Ciągle jest progres, tak? Wchodzimy głęboko w anatomię, fizjologię i w patofizjologię, tak? Czyli próbujemy zrozumieć głównie mechanizmy, a nie tylko oddziaływać na tkankę i zarządzać bólem. I myślę, że to jest najważniejsze, tak? Z perspektywy pracy modelem FDM z pacjentem, tak? Czego najbardziej starasz się nauczyć kursantów, poza samą techniką? Technika jak zawsze jest tylko narzędziem w dłoniach terapeuty. Staram się zawsze na szkoleniach uczyć myślenia terapeutycznego, czyli spostrzegania szerszego obrazu pacjenta, jego środowiska, jego otoczenia. Zastanawiam się, co wpływa na to, że dzieje się tak, dlaczego dany problem ciągle wraca, co można zmienić i czy jest to zmienialne. Okay? Więc uczę tak naprawdę myślenia terapeutycznego w pierwszej linii. Jakie pytania najczęściej zadajesz przyszłym kursantom? Jakie zadaję pytania przyszłym kursantom? Nie wiem, jakie zadaję pytania. Nie zadaję im pytań. Nie zadaję. To oni zadają pytania, powinni zadawać pytania dla mnie. Moim głównym celem jest, żeby oni wyszli z sali ze znakiem zapytania. Czyli to oni mają stawiać wszystko pod znakiem zapytania i szukać odpowiedzi na pytania, które powstały w trakcie szkolenia. To nie ja zadaję im pytania. To oni mają wyjść ze znakiem zapytania z sali. Na co terapeuta powinien być gotowy, rozpoczynając naukę FDM? Na otwarcie nowej, czystej strony w swojej książce terapeutycznej i zapisania jej całkowicie od nowa, na innym sposobie patrzenia na pacjenta, z innej perspektywy, czyli żeby odpuścić wszystko to, czego się nauczyliśmy do tej pory i spróbować przynajmniej przez chwilę na czas szkolenia spojrzeć się na ludzkie ciało, na powięź, na biomechanikę z perspektywy modelu FDM. Z jakim nastawieniem najlepiej przyjechać na szkolenie? Najlepiej jako tabula rasa, czyli puścić wszystko i zacząć wszystko od nowa. Tak? Dla mnie osobiście to odczucie, które miałem, jak poznałem FDM i skuteczność modelu, to ja czułem się po prostu w jakiś sposób oszukany. Okay? Że trzeba robić niepotrzebnie tak dużo różnych działań i przede wszystkim sposób myślenia, podejście do pacjenta, komunikacja z pacjentem. Ona różni się diametralnie od klasycznej fizjoterapii, fizjoterapeutycznego podejścia, diametralnie od terapii manualnej i jeszcze osobną działką jest w ogóle osteopatia. To są w ogóle osobne działy, mimo że twórcą modelu był osteopata i to bardzo wysokiej klasy specjalista, lekarz ratownictwa medycznego, to jednak to podejście zmienia całkowicie, to jest całkowicie nowy nurt, tak, terapeutyczny. Komu szczególnie poleciłbyś to szkolenie? A kto nie jest jeszcze gotowy? Znaczy ja osobiście najchętniej bym widział doświadczonych terapeutów manualnych na szkoleniach,
którzy bardzo krytycznie podchodzą do modelu FDM. Takich chciałbym mieć najwięcej na szkoleniach, tak? Niestety w cudzysłowie oczywiście, przychodzi bardzo dużo młodych i niedoświadczonych terapeutów manualnych, tak? Którym ciężko wytłumaczyć, która noga jest wykroczna, a która noga jest zakroczna, tak? Co czujemy pod palcem, więc najchętniej chciałbym mieć jak najwięcej krytycznych pytań i podważania tej teorii modelu FDM. To by było coś doskonałego. Generalnie koncepcja modelu FDM jest przewidziana dla doświadczonych terapeutów, manualnych, tak? No ale zapisać może się oczywiście na szkolenie każdy. To nie znaczy, że wyniesie dużą korzyść z tego szkolenia, tak? Dlaczego Twoim zdaniem terapeuci wracają na kolejne poziomy szkolenia? Dlatego, że wracają na kolejne poziomy szkolenia, bo dostali dofinansowanie. Albo dlatego, że myślę, że zrozumieli, że w krótszym czasie mogą osiągnąć większe efekty terapeutyczne niższym nakładem energetycznym i bardzo szybko mogą przejść do następnej fazy terapeutycznej, bo nie wszystko rozwiązujemy FDM-em. GFDMO.